Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading Canto 3, Chapter 32, Entanglement, Exclusive Activities. Text number 20. I think it is 25 today. That's right, 25. 25, już teraz wyświetlam na ekranie, proszę sekundę. I will display it in the 2 seconds. Okay. Omagyan Janayan Dasya Janaganasalakayam Chakshurjana Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Prabhupada Kapitavena Bhutale Svaya Rupa Karavaya Nadati Saparantikam Vandeham Shri Guru Shri Radha Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sarvatam Sagana Raganatham Sajiva Samaritam Sarvatam Parishara Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Param Sagana Lalita Shri Shaka Vinamsta Hey Krishna Karuna Sindhu Namastu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Krishna Bhaveshwari Vishnu Devi Parami Naripriye Vachakama Tarubhyasya Kripasindhya Vachikanama Maniyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, in this section we've been reading how we can get free from the entanglement of fruitive activities. W tej części czytamy o tym, jak możemy uwolnić się od uwikłania w działania dla owoców. Otherwise, Prabhupada describes it like fishes caught in a net, they have no way to come out. Bo w przeciwnym razie, tak jak Śrila Prabhupada to opisuje, że jesteśmy jak ryba złapana w sieć, nie mamy sposobu się uwolnić. So that net is the law of karma. I tą siecią jest prawo karmy. People think, well, good karma, that's what I want. Ludzie myślą sobie, o, ja chcę dobrej karmy. But devotee thinks, no, I want to come out of this net of karma. Ale wielbiciel myśli, nie, ja chcę się wydostać z tej sieci karmy. And so he adopts the method of devotional service, which is transcendental to good and bad activity. I dlatego podejmuje ścieżkę służby oddania, która jest transcendentalna zarówno wobec dobrych, jak i złych czynności. Brahmabhuta prasanatma nasochatina kanchati samasvavesu bhutesu madhvakti manavata. So we can come to that level of bhakti. That means we're free from, you can say, judging. What is it? First, we're free from lamentation and hankering. Żebyśmy mogli dojść do tego poziomu bhakti, to najpierw musimy być wolni od żarliwych pragnień i rozpaczania. Then we see everyone as a spirit soul. Później widzimy wszystkich jako duszę, as a particle of Krishna. Jako cząsteczki Kryszny. So we treat everybody properly. I traktujemy wszystkich właściwie. According to their position. Odpowiednio do ich pozycji. That was Prabhupada's way. He was always appreciating even a little good quality in a person.
To był sposób Prabhupada. On zawsze doceniał nawet odrobinę dobrej cechy w każdej osobie. Porównywał to do małej iskierki, którą rozdmuchuje. Of course, if we want to live in a temple, then there's a different standard. Oczywiście, jeśli chcemy żyć w świątyni, to tam są inne standardy. Everybody is not ready to live in the temple. Nie wszyscy są gotowi żyć w świątyni. So that has to be decided by the manager. I o tym menadżerzy muszą decydować. And they have the duty to remove people if they're not fit to live in the temple. I mają obowiązek usuwać osoby, które nie są kwalifikowane żyć w świątyni. Because temple has to be a place where people are serious to take the process of bhakti over. Bo świątynia musi być miejscem, w którym ludzie są poważni odnośnie podejmowania procesu bhakti yogi. Okay. Today's verse 25. Satadaivatmanatmanam. 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 Nishangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Arudam padam ikshate. Arudam padam ikshate. Arudam padam ikshate. Arudam padam ikshate. Satadaivatmanatmanam. Satadaivatmanatmanam. Nisangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Arudam padam ikshate. Arudam padam ikshate. Satadaivatmanatmanam. Satadaivatmanatmanam. Nisangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Arudam padam ikshate. Arudam padam ikshate. Satadaivatmanatmanam. Satadaivatmanatmanam. Nisingam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Arudham padam ikshate. Arudam padam ikshate. Mataji's? Satadaivatmanatmanam. Satadaivatmanatmanam. Nishangam samadarshanam. Nishangam samadarshanam. Eyupadeya rahitam. Eyupadeya rahitam. Arudham padam ikshate. Arudham padam ikshate. Czysty bhakti. Bhakti. Czysty bhakti. Tada. Tada. Następnie. Następnie. Eva. Eva. Z pewnością. Z pewnością. Atmana. Atmana. Przez swoją transcendentalną inteligencję. Przez swoją transcendentalną inteligencję. Atmana. Atmanam. Siebie samego. Siebie samego. Sangam. Sangam. Bez materialnego przywiązania. Bez materialnego przywiązania. Sandarshanam. Samadarshanam. O zrównoważonej wizji. O zrównoważonej wizji. Eya. Heja. Być odrzuconym. Być odrzuconym. Pariye. Hare. Do przyjęcia. Do przyjęcia. Rahitam. Rahitam. Pozbawionym. Arudam. Arudham. Wzniesionym. Zniesionym. Padam. Padam. Do pozycji transcendentalnej. Do pozycji transcendentalnej. Ikshate. Ikshate. Widzi. Widzi. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Because of his transcendental intelligence, the pure devotee is equiposed in his vision and sees himself to be uncontaminated by matter
He does not see anything as superior or inferior, and he feels himself elevated to the transcendental platform of being equal in quality with the Supreme Person. Dzięki swojej transcendentalnej inteligencji czysty wielbiciel widzi w sposób zrównoważony i postrzega, iż nie jest zanieczyszczony materią. Nie dzieli rzeczy na niższe i wyższe i czuje, że wzniósł się do transcendentalnej pozycji, na której posiada się cechy równe najwyższej osobie. Report: the perception of the disagreeable arises from attachment. The devotee has no personal attachment to anything, therefore for him there is no question of agreeable or disagreeable. For the service of the Lord, he can do anything, he can accept anything, even though it may be disagreeable to his personal interest. In fact, he is completely free from personal interest, and thus anything agreeable to the Lord is agreeable to him. For example, for Arjuna, at first fighting was not agreeable, but when he heard that the fighting was agreeable to the Lord, he accepted the fighting as agreeable. That is the position of a pure devotee. For his personal interest, there is nothing that is agreeable or disagreeable. Everything is done for the Lord, and therefore he is freed from attachment and detachment. That is the transcendental stage of neutrality. A pure devotee enjoys life in the pleasure of the Lord. Znaczenie. Postrzeganie rzeczy nieprzyjemnych czy nieakceptowanych wynika z przywiązania. Wielbiciel nie ma żadnych osobistych przywiązań do niczego, dlatego w jego przypadku nie ma kwestii rzeczy przyjemnych i nieprzyjemnych. Może przyjąć cokolwiek dla służby Panu, nawet jeśli może to nie odpowiadać jego osobistemu interesowi. W rzeczywistości jest on całkowicie wolny od osobistego interesu i tak wszystko, co jest przyjemne dla Pana, jest również przyjemne dla niego. Na przykład dla Arjuny walka początkowo nie była rzeczą przyjemną, ale kiedy zrozumiał, że Pan pożądał tej walki, zgodził się walczyć. Taka jest pozycja czystego wielbiciela. Jeśli chodzi o jego osobisty interes, to nie ma nic przyjemnego czy nieprzyjemnego. Wszystko robi on dla Pana i dlatego jest wolny od przywiązania i obojętności. Jest to transcendentalny stan neutralności. Czysty wielbiciel znajduje przyjemność życia w przyjemności najwyższego Pana. So far in the verse says, he does not see anything as superior or inferior. W wersecie jest powiedziane, że nie dzieli rzeczy na niższe i wyższe. But he does see the thing can be used in Krishna's service or not. Ale on widzi, czy coś może być używane w służbie dla Pana, czy też nie. So he accepts everything favorable for Krishna's service and he rejects everything unfavorable. I dlatego przyjmuje wszystko, co jest korzystne dla służby dla Pana i odrzuca wszystko, co jest niekorzystne. This is the proper use of intelligence. I to jest właściwe wykorzystanie inteligencji. To ascertain whether this thing is favorable for my devotional service, then he accepts it. If it's unfavorable, he rejects it. Żeby określić, czy ta rzecz jest korzystna dla mojej służby oddania, czy wtedy ją przyjmuję, czy niekorzystna, wtedy ją odrzucam. In this way, it becomes transcendental because he's only thinking of how to please Krishna. W ten sposób wielbiciel staje się transcendentalny, ponieważ on tylko myśli o tym, jak służyć Krysznie. Let's do one more verse. Przeczytam jeszcze jeden werset. Jnana matram param brahma paramatmesh ishvara pumam vishyadibi hitag bhavayar bhagavan iha bhagavan eka iyate. Translation: the Supreme Personality of Godhead alone is complete transcendental knowledge, but according to the different processes of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatma, or as the Supreme Personality of Godhead, or as the Purusha Avatar. Sam Bóg, najwyższa osoba, jest kompletną, transcendentalną wiedzą, ale pojawia się On w rozmaity sposób, odpowiednio do różnych procesów poznania, czy to jako bezosobowy Brahma, jako Paramatma, jako Bóg, najwyższa osoba, albo jako Purusha Avatar. Report: the word Drishyadivi is significant. According to Trivikrama Swami, Drishi means jnana, philosophical research. Ważne jest tutaj słowo Drishyadivi. Według Trivikrama Swamiego, Drishi oznacza jnana, filozoficzne poszukiwanie. By different processes of philosophical research under different concepts, such as the process of jnana yoga, the same Bhagavan or Supreme Personality of Godhead
is understood as impersonal Brahman. Przez różne procesy filozoficznych poszukiwań kierujące się różnymi koncepcjami, jak na przykład proces Gyana Yogi, ten sam Bhagavan, Bóg, najwyższa osoba, jest rozumiany jako bezosobowy Brahman. Similarly, by the eightfold yoga system, he appears as Paramatma. Podobnie, przez 8-stopniowy system yogi poznawany jest on jako Paramatma. But in pure Krishna consciousness or knowledge and purity, when one tries to understand the absolute truth, one realizes him as a supreme person. Ale jeśli ktoś usiłuje zrozumieć absolutną prawdę w czystej świadomości Kryszny, czyli wiedzy w czystości, poznaje go jako najwyższą osobę. The transcendence is realized simply on the basis of knowledge. Transcendencja jest poznawana po prostu w oparciu o wiedzę. The words used here, Paramatmeshvara Pumam, are all transcendental, and then they refer to the Supersoul. Użyte tutaj słowa Paramatmeshvara, Puman są transcendentalne i odnoszą się do duszy najwyższej. Supersoul is also described as Purusha, but the word Bhagavan directly refers to the Supreme Personality of Godhead, who is full of 6 opulences: wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Dusza najwyższa również jest opisana jako Purusza, ale słowo Bhagavan bezpośrednio odnosi się do Boga najwyższej osoby, który jest pełen 6 bogactw: zamożności, sławy, siły, piękna, wiedzy i wyrzeczenia. He is the personality of Godhead in different spiritual skies. The various descriptions of Paramatma, Ishvara, and Purma indicate the expansions of the Supreme Godhead are unlimited. Jest on osobą Boga w różnych duchowych niebach. Różne opisy Paramatmy, Ishvary i Puman wskazują na to, że emanacje Boga są nieograniczone. Ultimately, to understand the Supreme Personality of Godhead, one has to accept bhakti yoga. Aby zrozumieć Boga, najwyższą osobę, ostatecznie należy przyjąć bhakti jogę. Why is that? Because the Lord doesn't agree to reveal himself to those who are in his bhakti. A dlaczego tak jest? Dlatego, że Pan nie zgadza się objawić siebie tym, którzy nie są Jego wielbicielami. Just like a rich man, he may have so many children, but the one child who is very obedient, very loyal, and very interested in the father and in the father's welfare, the father may reveal more to him than the other sons. Tak jak bogaty człowiek może mieć wiele dzieci, ale jeśli jedno jego dziecko będzie szczególnie zainteresowane jego korzyścią, jego tak dobrem, to temu dziecku ojciec może więcej siebie objawić. So he may give the other sons some business or some money or some, but to the obedient, loving son, and then he reveals the innermost secrets. On może dać różnym swoim synom jakieś biznesy, jakieś rzeczy, ale temu najbardziej kochającemu, temu najbardziej poufnemu swojemu synowi może objawić najwięcej siebie samego. But this is not partiality, this is natural. I to nie jest stronnicze, to jest naturalne. Therefore Krishna says, as they surrender unto me, I will them accordingly. I dlatego Kryszna mówi, że odpowiednio do tego, jak mi się wszyscy poddają, ja im się odpowiednio odwzajemniam. The pure devotee, he surrenders everything. Czysty wielbiciel, on poddaje się w pełni. Others may surrender something, but they want something back. Inni mogą się trochę poddać, ale chcą czegoś w zamian. I want to have the yogic powers. Chcę mieć mistyczne moce. I want to see God. Chcę widzieć Boga. I want to have so much knowledge. Chcę mieć tak dużo wiedzy. But the devotee doesn't ask for anything from the Lord. Ale wielbiciel nie prosi Pana o nic. He's only thinking how to make the Lord happy. Tylko myśli o tym, jak uszczęśliwić Pana. Therefore, the real devotee, he takes to the preaching mission. Dlatego prawdziwy wielbiciel podejmuje misję nauczania. Because Krishna says, no one is more dear to me than one who explains this subject to the innocent people. Dlatego, że Kryszna mówi, że nikt nie jest mi tak drogi jak ten, kto tłumaczy tę wiedzę niewinnym osobom. But in order to preach properly, we have to practice perfectly. Ale żeby właściwie nauczać, musimy doskonale praktykować. We can't preach something if we're not following it. Nie musimy czegoś nauczać, jeśli sami za tym nie podążamy.
So we have to learn what is pleasing to the Lord. Więc musimy nauczyć się, co zadowala Pana. So Prabhupada has given elaborate descriptions how we can please the Lord. Śla Prabhupada dał bardzo obszerne opisy tego, jak możemy zadowolić Pana. Because the Lord came as Chaitanya Mahaprabhu to show us how the best way to please the Lord. Dlatego, że Pan przyszedł jako Chaitanya Mahaprabhu po to, żeby pokazać nam, jaki jest najlepszy sposób, jak zadowolić Pana. And the Goswamis, headed by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they've given elaborate literatures on what is the easiest way to please the Lord. I Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatana Goswami dali bardzo obszerną literaturę tłumaczącą, w jakie te najlepsze sposoby zadowolenia Pana. And because Prabhupada accepted those and put them into practice, so then we can accept him as also at the same level as the Goswami. I ponieważ Prabhupada je przyjął i jest praktykował, możemy przyjąć go na tym samym poziomie jak Goswami. So he's in his purports here, like this is a long purport we're going to read. He gives so much information on how to please the Lord. I on jest w swoich znaczeniach tutaj, tak jak teraz będziemy czytać takie długie znaczenie, daje tak dużo obszernych informacji o tym, jak zadowolić Pana. I'll read the sentence again. Ultimately, to understand the Supreme Personality of Godhead, one has to accept bhakti yoga. Ostatecznie, żeby zrozumieć Boga, najwyższą osobą, trzeba przyjąć bhakti jogę. So this is Prabhupada is guiding us. Więc Śla Prabhupada nas kieruje. Learn the principles of bhakti yoga, apply them in your life, and you can also become a pure devotee. Naucz się zasad bhakti yogi, stosuj w swoim życiu i też możesz stać się czystym wielbicielem. By executing jnana yoga or dhyana yoga, one has to eventually approach the bhakti yoga platform, and then Paramatma, Ishvara, Umam, etc. are all clearly understood. Przez spełnienie jnana yogi czy dhyana yogi należy w końcu wznieść się na poziom bhakti yogi i dopiero wówczas można wyraźnie zrozumieć Paramatmę, Ishvarę, Puman i tak dalej. It is recommended in the second canto of Srimad Bhagavatam that whether one is a devotee or a fruitive actor or a liberationist, if he is intelligent enough, he should engage himself with all seriousness in the process of devotional service. Drugie kanto Srimad Bhagavatam poleca, że bez względu na to, czy ktoś jest bhaktą, karmim czy gyanim, jeśli jest wystarczająco inteligentny, powinien się zaangażować z całą powagą w proces służby oddania. That's a kama sava kama. It is also explained that whatever one desires which is attainable by fruitive activities, even if one wants to be elevated to higher planets, can be achieved simply by execution of devotional service. Zostało również wyjaśnione, że jeśli ktoś pragnie czegoś, co jest osiągalne przez czynności karmiczne, nawet jeśli pragnie się wznieść na wyższe planety, może to osiągnąć jedynie przez pełnienie służby oddania. Since the Supreme Lord is full in six utterances, he can bestow any one of them upon the worship of earth. Ponieważ Najwyższy Pan jest pełen 6 bogactw, może obdarzyć swego przyjaciela, swego czciciela, którymkolwiek z nich. Just like Dhruva Maharaj, he's wanted the kingdom even greater than his father. Tak jak Dhruva Maharaj, on pragnął królestwa większego od jego ojca. So, because he took to the process of devotion under the guidance of Narada Muni, then he saw the Lord very quickly. I ponieważ podjął ten proces służenia Panu pod przewodnictwem Narady Muniego, osiągnął Pana bardzo szybko. He chanted the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On powtarzał mantrę Om Namo Bhagavate Vasudevaya. With full seriousness. Z pełną powagą. And severe austerity. I pełnił srogie wyrzeczenia. So, in this way the Lord came to him quickly. I w ten sposób Pan bardzo szybko przyszedł do niego. Because the demigods were in anxiety. What is this boy doing such severe austerity? Bo półbogowie się niepokoili, dlaczego ten chłopak robi takie srogie wyrzeczenia? Because the whole universe was feeling the weight of his austerity. Bo cały wszechświat czuł wagę jego wyrzeczeń. So then the Lord appeared, but as soon as the Lord appeared, then he realized that he was a fool because he had come to the Lord with the material motive. I wtedy Pan się pojawił, a jak tylko Pan się pojawił,
On zrozumiał, że jest głupcem, że poszedł do Pana z materialnymi motywacjami. Then he makes a beautiful prayer, how I came looking for broken glass, but now I see a diamond-like person, not like you. I wtedy położył piękną modlitwę do Pana, że przyszedł do Niego, szukając potłuczonych kawałków szkła, ale znalazł wspaniały diament, który teraz widzi w osobie Pana. Prabhupada says in his own life that happened. Prabhupada mówił, że tak się stało w jego własnym życiu. He was thinking first he wanted to become a successful big businessman, then with the money he would preach. On mówił, że myślał, że najpierw odniesie taki sukces jako biznesmen i dzięki tym dużym pieniądzom będzie nauczać. But Krishna had a different idea. Ale Kryszna miał inny pomysł. So his business failed and he took sannyas. Jego biznes upadł, on przyjął sannyasę. And therefore he went out with nothing except a few books and a few dollars. I dlatego pojechał praktycznie bez niczego, za wyjątkiem kilku książek i paru dolarów. But in 10-12 years he was able to establish this international society. Ale w 10-12 lat był w stanie założyć to międzynarodowe towarzystwo. The one Supreme Personality of Godhead reveals himself to different thinkers as the Supreme Person or impersonal Brahman or Paramatma. Impersonalists merge into the impersonal Brahman, but that is not achieved by worshipping the impersonal. Brahman. Bóg, najwyższa osoba, objawia się różnym myślicielom jako najwyższa osoba, jako bezosobowy Brahman czy Paramatma. Impersonaliści wtapiają się w bezosobowego Brahmana, ale nie jest to osiągane przez wielbienie bezosobowego Brahmana. So if we worship, that means we accept there's three things. Czyli worshipable, the process, and the worshiper. Czyli jeśli coś wielbimy, to oznacza, że tam są trzy rzeczy. Jest wielbiony, wielbiący i proces. So therefore we don't say these impersonal, they don't worship actually, they just imagine they become God. Dlatego ci impersonaliści, oni tak naprawdę nic nie wielbią, oni sobie wyobrażają, że mogą stać się Bogiem. If one takes the devotional service and at the same time desires to merge into the existence of the Supreme Lord, he can achieve that. If someone desires at all to merge into the existence of the Lord, he has to execute devotional service. Jeśli ktoś podejmuje służbę oddania i jednocześnie pragnie wtopić się w istnienie Najwyższego Pana, może to osiągnąć. Jeśli ktoś w ogóle pragnie wtopić się w istnienie Najwyższego, musi pełnić służbę oddania. The devotee can see the Supreme Lord face to face, but the jnani, the empiric philosophers or the yogis cannot. They cannot be elevated to the position of association of the Lord. Wielbiciel może oglądać Najwyższego Pana twarzą w twarz, ale gnani, filozof empiryk albo jogin nie mogą. Nie mogą się oni wznieść na pozycję towarzyszy Pana. There is no evidence in the scripture stating that by cultivating knowledge or worshipping the impersonal Brahman, one can become a personal associate of the Supreme Personality of Godhead. W Pismach Świętych nie ma dowodu na to, aby osobistym towarzyszem Boga, najwyższej osoby, można było stać się przez kultywowanie wiedzy czy wielbienie bezosobowego Brahmana. Nor by executing the yogic principles can one become an associate of the Supreme Godhead. Towarzyszem Najwyższego Pana nie można też zostać poprzez spełnianie zasad jogi. Impersonal Brahman, being formless, is described as adrishya because the impersonal effulgence of the Brahmajyoti covers the face of the Supreme Lord. Bezosobowy Brahman, będąc pozbawionym formy, jest opisany jako adrishya, ponieważ bezosobowy blask Brahmajyoti przykrywa twarz Najwyższego Pana. Therefore we read in Isha Upanishad that the devotee is praying to remove this glaring effulgence of the Brahmajyoti so he can see the face of the Lord behind him. Dlatego czytamy w Isha Upanishad, że wielbiciel modli się do Pana, żeby usunął ten jaśniejący, promienny blask Brahmajyoti, po to, żeby mógł widzieć twarz Pana. Some yogis see the four-handed Vishnu sitting within the heart, and therefore in their case also the Supreme Lord is visible. Niektórzy jogini oglądają czterorękiego Wisznu umieszczonego w ich sercach i dlatego w ich przypadku Najwyższy Pan również jest niewidoczny.
niewidoczny. Only for the devotee is the here the statement Drishya Aribi is significant. Since the Supreme Personality of God is both invisible and visible, there are different features of the Lord. Pan widoczny jest tylko dla wielbicieli. Ważne w tym wersecie jest oznajmienie Drishya Adipi. Skoro Bóg, najwyższa osoba, jest zarówno widoczny, jak i niewidoczny, istnieją różne aspekty Pana. The Paramatma feature and the Brahman feature are invisible, but the Bhagavan feature is visible. In the Vishnu Purana, this fact is very nicely explained. Aspekty Paramatmy i Brahmana są niewidocznymi, podczas gdy aspekt Bhagavana jest widoczny. Fakt ten został bardzo dobrze wyjaśniony w Vishnu Puranie. The universal form of the Lord and the formless Brahman opposed to the Lord being invisible are inferior features. Kosmiczna forma Pana i pozbawiony formy blask Brahmana, będąc niewidocznymi, są aspektami niższymi. The concept of the universal form is material, and the concept of impersonal Brahman is spiritual, but the highest spiritual understanding is the personality of Godhead. Koncepcja formy kosmicznej jest materialna, a koncepcja bezosobowego Brahmana jest duchowa, ale najwyższym rozumieniem jest osoba Boga. The Vishnu Purana states, Vishnu Brahma Sarupena Swayam Eva Vyavastitaha. Brahman's real feature is Vishnu, or the Supreme Brahman is Vishnu. Vishnu Purana oznajmia Vishnur Brahma Svarupana Swayam Eva Vyavastitah. Prawdziwym aspektem Brahmana jest Vishnu, czyli najwyższy czyli najwyższy. Swayam Esha, that is his personal feature. The Supreme Swayam Eva, to jest jego osobowym aspektem. The supreme spiritual conception is the supreme personality of God. It is also confirmed in the Bhagavad Gita. Yankata nani vartante tatparam tattarma paramam mama. The specific abode is called paramam mama. It is the place from which, once one attains it, one does not return to this miserable conditioned life. Najwyższą duchową koncepcją jest Bóg, najwyższa osoba. Zostało to również potwierdzone w Bhagavad Gicie. Yadgatva nanivartante tadhama paramam mama. Ta szczególna siedziba zwana paramam mama jest miejscem, z którego, raz go osiągnąwszy, nie powraca się już do tego pełnego niedoli, uwarunkowanego życia. Every place, every space, and everything belongs to Vishnu, but where he personally lives is Tad-dharma, paramam, his supreme abode. One has to make one's destination the supreme abode of the Lord. Każde miejsce, każda przestrzeń i wszystko należy do Wisznu, ale miejsce, gdzie mieszka on osobiście, jest Tad-dharma paramam, jego najwyższą siedzibą. Ta najwyższa siedziba Pana powinna być naszym przeznaczeniem. Verse again, the Supreme Personality of Godhead alone is complete transcendental knowledge, but according to the different processes of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatma, or as the Supreme Personality of Godhead, or as the Purusha Avatar. Sam Bóg, najwyższa osoba, jest kompletną, transcendentalną wiedzą, ale pojawia się On w rozmaity sposób, odpowiednio do różnych procesów poznania, czy to jako bezosobowy Brahman, jako Paramatma, jako Bóg, najwyższa osoba, albo jako Purusha Avatara. Questions? Czy są jakieś pytania? I have a question, Hare. Yeah. It's about the last verse. In the last verse it says that the pure devotee feels himself one in quality with the Lord. But I always heard that, when I think pure devotee, I think Uttama Adhikari. And Uttama Adhikari thinks that he's like lower than everybody else. So how can I understand this apparent contradiction? Pytanie do poprzedniego wersetu. Tam jest napisane, że wielbiciel czuje, że jest w jedności z Panem i że posiada cechy równe Panu. Ale myślę, że czysty wielbiciel to jest Uttama Adhikari, a wiem, że Uttama Adhikari zawsze uważa siebie za niższego od innych. Jak wyjaśnić tę pozorną sprzeczność? No, I don't see a contradiction because he's thinking he's lower than everyone, but in that mood, the Lord is revealing himself to him. Ja nie widzę w tym sprzeczności. On myśli o sobie, że jest niższy od innych, ale w tym jego nastroju Pan się mu objawia. So he's always in ecstasy, seeing the Lord.
I dlatego jest zawsze w ekstazie, widząc Pana. What's the contradiction? That he thinks himself to be equal in oneness with the Lord and having qualities of the Lord. Yeah, one of the qualities of the Lord is that he has different energies. Jedną z cech Pana jest to, że ma różne energie. So he understands that he is the marginal energy. He's a very small jiva. On rozumie, że jest jego marginalną energią, malutką dżiwą. But his position is also full of joy. Ale jego pozycja również jest pełna radości. Lord Chaitanya assures us, Ananda Buddhivardhana, there's an ocean of ecstasy waiting. Pan Chaitanya nas zapewnia, że tam jest Ananda Buddhivardhana, czeka nas ocean ekstazy. But to access that ecstasy, we have to be humble. Ale żeby dosięgnąć tej ekstazy, musimy być pokorni. Krishna Das Kaviraj. Tak jak Kryszna Das Kaviraj. He feels himself lower than a worm in the stool. On czuje się za niższego od robaka w odchodach. So he actually feels like that. On tak naprawdę czuje. At the same time, he's writing the most transcendental literature, full of pastimes of Lord Chaitanya, full of philosophy. Ale jednocześnie pisze też najbardziej transcendentalną literaturę, pełną rozrywek Pana Chaitani, pełną filozofii. So how can we understand that? Jak możemy to zrozumieć? He's preaching. On naucza. He took permission from the Vaishnavas to compile that literature. Poprosił Wajsznałów o pozwolenie, żeby napisać tę literaturę. And he had to have had a break with his brother. I musiał w tym celu tak zerwać więzy ze swoim bratem. He was living with his brother, but his brother didn't properly respect one of the followers of Lord Nityananda. On żył ze swoim bratem, ale jego brat nie szanował we właściwy sposób jednego ze zwolenników Pana Nityanandy. So he left that house after getting permission. I po otrzymaniu pozwolenia opuścił ten dom. And went to Vrindavan to write the Chaitanya Charitamrita. Udał się do Vrindavan, żeby pisać Chaitanya Charitamrita. So it's a little inconceivable to us because we're not at that platform of Uttama Adhikari. To dla nas jest trochę niepojęte, bo my nie jesteśmy na tym poziomie Uttama Adhikari. When it says he feels himself lower than everyone else, we can't really comprehend that. Jak jest opisane, że on czuje się niższy od wszystkich innych, to tego tak naprawdę nie możemy pojąć. There's some mystery there, achintya. Jest w tym pewne misterium, achintya. We're thinking with the kanishta mind, we won't be able to accept it. I naszym myśleniem, naszym umysłem kaniszka nie będziemy w stanie tego pojąć. Or even the madhyam won't be able to understand it perfectly. Nawet madhyama nie będzie w stanie tego doskonale zrozumieć. Therefore it says sometimes the Uttama comes down to the madhyam platform for preaching. I dlatego jest powiedziane, że czasami Uttama wchodzi na poziom madhyama dla nauczania. Then he does it. He takes the superior position with the atheists. I wtedy przyjmuje nadrzędną pozycję do ateistów Or with the innocent. czy wobec niewinnych osób. He preaches. I naucza. The preacher has to take a superior position. Nauczający musi stanąć na wyższej pozycji. Not on his own account, but as a representative of the Lord. Nie dla siebie, tylko jako reprezentant Pana. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Okay. Thank you all for listening so attentively. Dziękuję bardzo, że tak uważnie słuchaliście. Bhagavatam ki. Jai. Prabhupada ki. Jai.